Witam w kolejnym odcinku programu Gen Innowacyjności, w którym pokazujemy nieskrępowaną żadnym gorsetem wyobraźnię polskich innowatorów. Drodzy Państwo, żyjemy w takich czasach, w których nowoczesne technologie towarzyszą nam na każdym kroku. Wiele z nich służy w celach rozrywkowych, ale istnieją również takie, bez których życie wielu osób byłoby znacznie trudniejsze. I właśnie o tych technologiach dziś Państwu opowiem. Petros Psylos, serdecznie zapraszam. Dziś w programie przedstawię dwa inspirujące projekty, które pomagają usuwać bariery w komunikowaniu się ze sobą. Pierwszy z nich pomoże osobom głuchym porozumiewać się ze słyszącymi. Program zaczynamy od Warszawy i spotkania z Pawłem Potakowskim z firmy Migam. Jego firma wykorzystuje najnowsze technologie do pomocy osobom z niepełnosprawnością. Zatrudnia profesjonalnych tłumaczy języka migowego i oferuje obsługę klienta w języku migowym online. To umożliwia osobom głuchym kontakty między innymi z bankiem, szpitalem czy firmą telekomunikacyjną. Pozwala także na załatwienie najpilniejszych spraw w urzędach. Dzięki Wam właśnie się dowiedziałem, że nie mówi się głuchoniemy, tylko głuchy. Dlatego bardzo za to dziękuję. Czym się zajmujecie? Grupa Migam tak naprawdę rozwiązuje wiele różnych problemów osób niesłyszących. Po pierwsze, jako Migam dostarczamy usługę Tłumacz Migam, zdalny dostęp do tłumacza języka migowego. Głusi tak naprawdę w dużej mierze w Polsce bardzo słabo posługują się językiem polskim, bo polski język migowy, język naturalny tej grupy, jest po prostu zupełnie innym językiem i ta bariera edukacji, której doświadczają, bardzo wpływa na ich zdolność do faktycznej, swobodnej komunikacji w naszym kraju. Zdalny dostęp, na czym to polega? Polega to tak naprawdę na wywołaniu połączenia zarówno z poziomu strony internetowej, jak również może to być urządzenie mobilne, aplikacja. Czyli pierwsza rzecz, muszę mieć komputer albo telefon komórkowy z internetem. Każdy z nas ma w tej chwili urządzenie wyposażone w kamerę i podłączone do internetu, bo każdy z nas ma smartfona. Głusi też mają smartfony, bo wykorzystują je do komunikacji między sobą, bo to jest komunikacja wideo. Więc tak naprawdę każdy ma urządzenie, które może temu posłużyć. No jasne. I łączymy się z tłumaczem języka migowego, który pracuje u nas w firmie Migam i z dowolnego miejsca, wywołany z poziomu strony internetowej albo właśnie z urządzenia mobilnego, tak naprawdę głuchy jest w stanie zrobić wtedy wszystko. Bo ty, kiedy chcesz załatwić jakąś sprawę, to możesz podnieść telefon, zadzwonić i dowiedzieć się na przykład, jakie dokumenty masz przynieść do urzędu. A Głuchy tego nie może zrobić. zrobić. Głuchy musi na przykład stanąć 2 razy w kolejce. Raz, żeby przyjść, dowiedzieć się, co ma zrobić, jakie dokumenty ma przygotować, a drugi raz, jak wróci z tymi dokumentami. Czyli można powiedzieć, że wasz system jest takim pośrednikiem między osobą głuchą a urzędnikiem na przykład. Widzisz, nie tylko urzędnikiem, bo większość naszych klientów to firmy i instytucje, ale głównie jednak firmy, które rozumieją, że dostęp do tłumacza języka migowego może im pomóc dotrzeć do ich klientów. Nam głusi nie płacą za połączenie, płacą abonament firmy i instytucje. To jest blisko 450 000 osób w Polsce, które nie słyszą od urodzenia, które mają taki problem cały czas z komunikacją, że dla nich tym sposobem do komunikacji musi być rozmowa za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Sprawdźmy, jak to działa. Wybieram Ministerstwo Inwestycji i dzwonimy. Dzień dobry, Petros Psylos, Gen Innowacyjności. Dzwonię, żeby przetestować Państwa system. Rozumiem, że Witam serdecznie. jesteście Państwo pośrednikiem pomiędzy osobą słyszącą a głuchą. Jak to jest, działa? zgadza się. Gdyby teraz Pan miał obok siebie osobę niesłyszącą i chcielibyście porozmawiać w jakiejś sprawie związanej z ministerstwem, to Pan mówi do mnie, a ja migam to, co Pan mówi. Możemy przetestować na podstawie jakiegoś zdania. Na przykład chciałbym załatwić sprawę w urzędzie. Bardzo dziękuję. Bardzo szlachetna idea. Naprawdę aplikacja może pomóc wielu osobom. Oczywiście. Podoba mi się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To jest doskonały przykład humanizacji technologii, uczłowieczenia technologii.
wykorzystania jej do tego, żeby pomagała innym ludziom, ale zastanawiam się, jak wpadliście na pomysł, żeby te technologie właśnie w taki sposób wykorzystywać? To jest pomysł, który zrodził się w głowie Przemka Kuśmierka, prezesa firmy Migam, który chyba 5 lat temu już nagle został uświadomiony przez rodziców swojego kolegi, którzy przyjechali do nas ze Stanów i powiedzieli, że oni nie słyszą, oni są głusi i tak naprawdę nie są w stanie w Polsce załatwić niczego. Nie mogą iść do banku, nie mogą pogadać w języku migowym na stacji benzynowej. Po prostu nigdzie nikt z nimi nie porozumie się za pośrednictwem tłumacza, więc tak naprawdę są niemi. Odebrano im szansę do komunikacji. I Przemek na różne sposoby próbował ten problem rozwiązać, ale w gruncie rzeczy kluczowe było otworzenie firmy i zaproszenie do współpracy głuchych. To niesłyszący dyrektor sprzedaży, Sławek Łuczywek, otworzył najbardziej chyba głowę Przemka na to, w jaki sposób faktycznie można głuchym pomagać, ale jednocześnie my też pomagamy firmom. Jak pomogły Wam fundusze europejskie? Bo patrząc na skalę Waszego działania, śmiemy zaryzykować twierdzeniem, że bez funduszy nie zrobilibyście tego. Tak, fundusze europejskie bardzo nam pomogły. Myślę, że bez nich i tak byśmy to zrobili, tylko pewnie trwałoby to trochę dłużej. Więc taki doping i przyspieszenie nam się po prostu przydało. Czy rządowy program Dostępność Plus, który jest tak jakby parasolem, który skupia te wszystkie działania, jest dla Was ważny? Otworzenie tak mocnej, intensywnej kampanii, która uświadomiła na temat potrzeb nie tylko osób niepełnosprawnych, bo przecież to także osoby starsze, które wchodzą w ramach programu Dostępność Plus, także trochę na tapetę, są upublicznione i są pokazane ich różne problemy. Nam to pomaga oczywiście, ponieważ głusi wymienieni w tym programie są między innymi wskazani w zakresie swoich potrzeb komunikacyjnych i jest tam pokazane, że powinno się korzystać z dostępu do tłumacza, w tym dostępu do tłumacza online, bo to jest dla nich niezbędne. Teraz wszystkie sektory, które świadczą usługi publiczne, nie tylko sam sektor publiczny, tak naprawdę dzięki temu programowi, siłą rzeczy mają z czego skorzystać, mogą sięgnąć po fundusze europejskie po to, żeby faktycznie tą dostępność zwiększyć. Z Warszawy przenosimy się do Wrocławia, by poznać firmę, która również zajmuje się mową, ale w inny sposób. Zajrzymy w głąb naszego organizmu, by sprawdzić możliwości innowacyjnego narzędzia do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej, czyli zajmującej się zaburzeniami głosu. Ciekawe i nietypowe. Z twórcą Diagonowa Technologies, Marcinem Justem, rozmawia prowadzący program Petros Psylos. Panie doktorze, metody diagnozy naszych fałd głosowych przynajmniej od kilku dekad są znane. Czym to urządzenie jest lepsze od tego, co się stosowało 10, 15, 20 lat temu? Przede wszystkim diagnostyka fałdów głosowych, ta najpopularniejsza 20 lat temu, polegała na tym, że pacjentowi do gardła wkładało się zwykłe lusterko. To lusterko pozwoliło zajrzeć troszeczkę głębiej i zobaczyć fałdy głosowe. Ale fałdy głosowe oglądane przez lusterko są małe. Szybko drgają, nie widzimy Szybko drgają, szczegółów. nie widzimy ich ruchu. Więc pierwsza rzecz, jaka została wprowadzona, to jest użycie kamery i endoskopu. Zamiast wkładać lusterko, pacjentowi do gardła wkładamy endoskop. To jest endoskop, a to jest kamera przyczepiona. Do endoskopu z jednej strony podłączamy kamerę, a z drugiej strony podłączamy źródło światła i dzięki temu obraz mamy jednocześnie podświetlony i obrazowany na ekranie. Na ekranie możemy później oglądać, można powiedzieć, w zwolnionym tempie, w jaki sposób nasze fałdy, kiedyś mówiło się struny głosowe, drgają i w ten sposób możemy wszystkie subtelności wyłapać i zdiagnozować pacjenta. Fałdy drgają z częstotliwością około 200 drgnięć na sekundę. My nie jesteśmy w stanie okiem ludzkim zarejestrować niczego, co drga szybciej niż 25 ruchów na sekundę. W przypadku naszej kamery obraz rejestrowany jest 3200 razy na sekundę. Dzięki temu możemy go zarejestrować z taką dużą prędkością, a potem na ekranie odtwarzać z prędkością na przykład 100 razy mniejszą. Dzięki temu uzyskujemy spowolnienie ruchu fałdów głosowych i możemy obserwować najdrobniejsze niuanse ich ruchu w sposób bardzo precyzyjny i dzięki temu stawiać dużo dokładniejszą diagnozę. Patrząc na zadziwiającą złożoność tych fałd ludzkich, nigdy nie widziałem tak dobrych grafik, tak dobrej jakości filmów. Rozumiem, że
to jest analizowane wyłącznie przez człowieka później? Czy jakoś urządzenie wasze wspomaga analizę? Główna część analizy wykonywana jest przez specjalistę foniatrę, ale my jesteśmy w stanie udostępnić mu pewne narzędzia, które są w stanie użyć mechanizmów matematycznych do tego, żeby ten ruch sparametryzować, żeby przedstawić go w postaci pewnych wartości liczbowych. Nauczyciele to jedna z grup, które mogą korzystać z waszego urządzenia. Kto jeszcze? Wszystkie osoby, które zawodowo pracują głosem, przede wszystkim śpiewacy. Mamy w Polsce całkiem dużą grupę śpiewaków. Jest to grupa, która bardzo, bardzo dba o swoje fałdy głosowe. Mamy oprócz tego dużą grupę zawodową speakerów. Mamy oprócz tego w tej chwili dużą grupę pracowników call center czy pracowników helpdesków. To wszystko są osoby, dla których głos jest tym, co w ich życiu zawodowym jest najważniejsze. Panie doktorze, można by powiedzieć wynalazek Made in Poland. Czym pomogły wam fundusze europejskie? Opracowanie takiego urządzenia to są niestety bardzo duże koszty. Trzeba niestety wydać dużo pieniędzy na przede wszystkim konstrukcję, na opracowanie odpowiedniego oprogramowania, ale potem na wykonanie odpowiednich testów i przejście całego długiego procesu certyfikacyjnego. To są naprawdę duże koszty, a jednocześnie polski rynek medyczny nie jest rynkiem, z którego można pozyskać wystarczająco duże fundusze. Dzięki temu, że znaczącą część wszystkich kosztów całych prac badawczo-rozwojowych byliśmy w stanie pokryć z funduszy europejskich, w ogóle podjęliśmy decyzję o tym, żeby takie urządzenie stworzyć. Potem 3 lata wytężonej pracy, jest urządzenie piękne, nowoczesne, ale bez funduszy europejskich w ogóle nie podjęlibyśmy decyzji o tym, żeby zabrać się za zaprojektowanie takiego urządzenia. To innowacyjne urządzenie powstało dzięki funduszom europejskim, a konkretnie dzięki programowi Inteligentny Rozwój. Pozwala on firmom na badania i doskonalenie swoich produktów. Mówi ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dorota Toczyska. Przedsiębiorca, opisując swój projekt, aplikując do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wybiera, która z innowacji jest innowacją wiodącą, czyli produktowa bądź procesowa. Czyli rezultat jego projektu, to co zostanie wdrożone na rynek, to produkt unowocześniony, bardziej ekologiczny, bardziej ekonomiczny, bądź na przykład linia produkcyjna, czyli innowacja procesowa, która ma za zadanie w bardziej ekonomiczny sposób powodować, że produkcja dla przedsiębiorcy będzie bardziej opłacalna, a jednocześnie dla społeczeństwa będzie bardziej ekologiczna, będzie trafiała w jego potrzeby, będzie innowacyjna. Więcej informacji na temat funduszy europejskich można znaleźć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam wszelkie informacje dla osób, które chcą rozpocząć korzystać z funduszy. Kolejny odcinek programu Gen Innowacyjności już za tydzień, a wszystkie znajdą Państwo na VOD TVP. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.